Witam. W kotłach dolnego spalania czyste spalanie drewna czy węgla osiąga się dzięki długiemu utrzymywaniu gazu w wysokiej temperaturze, gdyż substancje ulegające spalaniu mają utrudniony przepływ przez warstwę żarzącego się paliwa oraz mały otwór wylotowy na dole komory zasypowej. Kotły dolnego spalania są urządzeniami wytwarzającymi w trakcie pracy trujące i wybuchowe gazy. Dlatego jego obsługą powinny zajmować się osoby dorosłe, co najmniej zapoznane z instrukcją obsługi. Wydobywanie się dymu z kotła w trakcie spalania może świadczyć o niedrożności lub nieszczelności kanałów dymowych w kominie i kotle. Proszę wtedy natychmiast zasięgnąć porady kominiarza. Zasada działania i budowa kotła DS prowadzą jednak często do wydobywania się dymu do kotłowni podczas dokładania opału. W filmie przedstawię 3 rozwiązania, w jaki ja unikam dymu w kotłowni podczas palenia w kotle dolnego spalania nieposiadającym funkcji oddymiania. Pierwsze rozwiązanie to jest brak dokładania opału. Najpierw ładuję opał do kotła i następnie go rozpalam. Kluczem do czystego rozpalenia jest zastosowanie odpowiedniej rozpałki i jej ułożenie w taki sposób, by rozpalał się tylko dół zasypu oraz zapewniony był przepływ gazów od drzwiczek do rozpalania do otworu wylotowego. W moim przypadku najlepsze efekty uzyskuję używając 3 cm grubości płaskich kawałków drewna układanych w taki sposób, że tworzą się kanały o przekroju około 10 cm² na jedną warstwę, przez które rozpalam zasyp palnikiem gazowym. W zależności od rodzaju załadowanego opału i stopnia wypełnienia komory załadowczej mogę uzyskać od 30 kWh ze spalania samego drewna do 100 kWh ciepła ze spalenia węgla kamiennego. Dobierając odpowiednie proporcje drewna i węgla, na jednym załadunku kotła mogę ogrzać dom przez dobę w okresie, gdy średnia temperatura na zewnątrz jest nie niższa niż 0 stopni Celsjusza. Przy spalaniu węgla jestem w stanie ogrzewać dom bez dokładania opału przez 80% sezonu grzewczego. Ilość opału ładowanego do kotła przed rozpaleniem określam na podstawie temperatury wewnętrznej w domu. Informacje, jak można to zrobić, znajdziecie w filmach na moim kanale. Drugie rozwiązanie to jest spalanie kilku zasypów bez dokładania opału. Sposób działania jest podobny do pierwszego rozwiązania, czyli ponowne załadowanie kotła i jego ponowne rozpalenie po wygaszeniu. Przy takim sposobie działania nie muszę pilnować właściwego momentu na dołożenie do kotła DS, gdy wypali się paliwo i na ruszcie pozostał jeszcze żar. Przy spalaniu wyłącznie drewna żar na ruszcie utrzymuje się bardzo krótko. To rozwiązanie bardzo rzadko stosowane jest przeze mnie. Najczęściej przy spalaniu głównie drewna dodaję niewielką ilość węgla, który bardzo długo utrzymuje żar przyspany popiołem, umożliwiając przez długi okres dołożenie opału bez konieczności ponownego rozpalania. Trzecie rozwiązanie to dokładanie opału bez wydobywania się dymu z kotła. Aby uzyskać taki efekt, wymaga to ode mnie wykonania w kolejności następujących czynności. Pierwsze, stwierdzenie wypalenia się wsadu w kotle bez jego otwierania. U mnie temperatura spalin na czopuchu wynosi wtedy 100 i mniej stopni Celsjusza lub brak jest widocznego przez wizjer jakiegokolwiek płomienia w komorze spalania. Drugie, zwiększenie ciągu spalin w kotle poprzez otwarcie przepustnicy spalin lub u innych może być to zablokowanie regulatora ciągu kominowego. Następnie otwarcie klapy krótkiego biegu i załączenie wentylatora wyciągowego. Trzecie,
zamknięcie dopływu powietrza przez ruszt, przez dolne drzwiczki popielnikowe i natychmiastowe powolne otwarcie drzwiczek do rozpalania. 4. Ewentualne udrożnienie pogrzebaczem otworu wylotowego z komory załadowczej. 5. Wyrównanie żaru na ruszcie, aby jak najbardziej ograniczyć objętość opału podlegającej spalaniu podczas dokładania. 6. Przykrycie żaru płaskimi kawałkami drewna, aby jak najbardziej ograniczyć dostęp powietrza od góry. Najczęściej wymaga to ułożenia dość ściśle 2 warstw drewna. 7. Zamknięcie drzwiczek do rozpalania i natychmiastowe powolne otwarcie górnych drzwiczek do podkładania. Oraz dołożenie opału. 8. Zamknięcie górnych drzwiczek i natychmiastowe powolne otwarcie klapy powietrza pierwotnego. Ewentualnie usunięcie popiołu z rusztu przez poruszanie dźwignią. 9. Zmniejszenie ciągu w kotle, czyli odpowiednie do warunków atmosferycznych ustawienie ponownie przepustnicy spalin, zamknięcie klapy krótkiego obiegu i przełączenie sterowania wentylatora w tryb automatyczny. Spalanie załadowanego opału przed rozpaleniem lub stosowanie odpowiedniej procedury dokładania opału pozwala mi całkowicie wyeliminować dymienie i wydobywanie zapachu smoły do kotłowni z posiadanego kotła dolnego spalania. Jestem Sylwestro. Zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału oraz oglądania innych moich filmów.